Znajduję się w miejscu, o którego istnieniu nie wiedziałem i nie spodziewałem się go zobaczyć. Jest to rzeka Rio Grande. To, co widzimy tutaj, to miejsce przy parkingu, to parking w zasadzie, na którym sprzedawcy proponują klientom różnego rodzaju produkty kultury meksykańskiej. Jesteśmy na terenie Nowego Meksyku. Jednak najpiękniejszą rzeczą, jaką można tutaj zobaczyć, jest most na rzece Rio Grande. Za chwileczkę pokażę Państwu, jak wygląda jej koryto. Ludzie wychodzą z samochodu, idą sobie mostem i już na początku tego mostu można zobaczyć widok, który zapiera dech w piersiach. Popatrzcie Państwo. A nie chcę pokazywać ludzi, którzy rozmawiają, głośno hałasują, dlatego że wtedy dźwięk, który nagrywam, nie jest zbyt dobry. Ale jest miejsce, z którego można to koryto dobrze zobaczyć. No i to jest na przykład to miejsce. Widzimy pasmo gór w tle na horyzoncie. Po lewej i po prawej stronie jest dolina. Jesteśmy na wysokości około 2000 metrów. W środku tej doliny woda wyżłobiła koryto głębokie na kilkaset metrów. Trudno mi powiedzieć ile. Wygląda to na 200 metrów. Woda płynie powoli, ale są na pewno takie pory roku, albo były, kiedy ta woda tutaj rwała, była rwąca, wyrywała kamienie, wyrywała głazy z samego wierzchu aż do samego dołu. Powoli zmienia się charakter pejzażu. W miarę upływu czasu chmury zasnuwają niebo, co powoduje, że przyroda staje się bardziej niebieska. Tak to wygląda po jednej stronie. A za chwilę pokażę Państwu, jak wygląda to z drugiej strony mostu. No więc wygląda to prawie dokładnie tak samo. Teraz woda się nieco zieleni i przypuszczam, że jest to efekt balansu bieli, który proponuje sam iPhone, bo jest to robione telefonem iPhone. I ten balans bieli nie zawsze odpowiada rzeczywistości. W rzeczywistości jest tu dużo więcej czerwieni w tych skałach i mam takie wrażenie, że dopiero teraz widzimy ich naturalny kolor. Pięknie to wszystko wygląda. Jest miejsce, na które można poświęcić 10-15 minut i naprawdę zrobić sobie przepiękne zdjęcie, które będzie się pamiętało, które będzie przypominać Państwu o tym, że tu byliście. Jak wszyscy, to wszyscy, ja też sobie zrobię selfika. A dlaczego nie? Piękny widok, wspaniała przyroda. To miejsce znajduje się w odległości zaledwie może 2-3 mil od tych wspaniałych budynków ekologicznych, które wcześniej Państwu pokazywałem. To miejsce ma swój urok, ma swój charakter. Nie widziałem czegoś takiego w Polsce ani w Europie. Nie ma czegoś takiego we Włoszech, czy... No nie ma po prostu. Trzeba tu przyjechać, żeby to zobaczyć. Co tak, to jest moja żona, moja mama, mój syn i moja ciocia. Ciocia mieszka tutaj w Taos, a ja mieszkam z żoną i synem w Fort Worth w Teksasie. No, mama z Łodzi jest. Przyjechała na 3 miesiące. I przyjechaliśmy zobaczyć to Rio Grande tutaj. Wrażenie robi niesamowite. Ja jestem pilotem i jak latam, to nic takiego nie czuję, a teraz to nóg nie czuję, jak tutaj siedzę, jak stoję. Jest wysoko bardzo, tak więc... Ale ładnie, jest bardzo ładnie. Tutaj jej taki długoletni, jak to się nazywa, towarzysz umarł 2 tygodnie temu. Był pogrzeb 2 dni temu, na czym przyjechali. Tamte tereny to wszystkie jego są. Tam zaraz po prawej, tak więc super. Okej, dzięki. Would you introduce yourself? Możesz się przedstawić? Tak. Mam na imię Mariusz Mądzyński. Sasza, Antonina, Aleksander, Andrzej, Mary Jane. A więc, wszyscy. A pan jak pan imię? Ja mam na imię Mietek Herba, Mieczysław Herba. I proszę powiedzieć coś do widzów w Polsce. Zapraszamy tu, albo zapraszam. Widzę coś, czego nie widziałem w życiu.
jest naprawdę bardzo ładnie. Jak ktoś się wybiera na Wielki Kanion, to najpierw niech tu przyjedzie, bo to jest taki mały Wielki Kanion. Jest przepięknie. No jest naprawdę, nogi mi się trzęsą tylko jak tutaj stoję. Ja już chciałem z powrotem iść, no ale pana zobaczyliśmy, mówię, a pogadamy trochę. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję Panu Bogu i dziękuję rodzinie Chłądzyńskich, że mogliśmy się spotkać w takim miejscu nad Rio Grande. Dziękuję jeszcze raz.